Klątwa to powszechna i najbardziej znana forma przekazywania negatywnej energii przez człowieka na bazie intencji. Energia ta może sprowadzić na nas chorobę, obniżyć wibracje, przynieść nieszczęście, a nawet śmierć. Klątwy rzucają wrogowie, szamani, osoby mające kontrolę nad energią. Niestety klątwy również mogą być rzucane przypadkowo, pod wpływem chwili, przez zwykłego śmiertelnika. Zanim przejdziemy do tematu klątw, może najpierw wyjaśnimy sobie, czym jest klątwa. Tak więc klątwa to jeden z najpotężniejszych działów magii. Jest bardzo zaawansowana i wymaga ogromnego skupienia, ale też i ostrożności. Źle rzucona klątwa to coś, z czym naprawdę żaden z nas nie chce się spotkać. Rzucanie klątw jest niebezpieczne, dlatego zawsze trzeba go wykonać z olbrzymią precyzją, uwagą i doświadczeniem. Wymagany jest duży nacisk na precyzję, uwagę oraz doświadczenie. Klątwa nawiązuje do łacińskiego słowa videre invisus. Videre znaczy być złym, skupionym, natomiast invisus znaczy nienawiść, emocje. Jednymi słowy możemy to tłumaczyć jako skupienie się na nienawiści. Formuła klątwy w swojej ogólnej formie brzmi Aquae et ignini interdicto. Jest to wstęp w łacinie, po którym dodajemy również w języku łacińskim opis, jak ma działać klątwa. Na szczęście obecnie wielu odwołuje się do wiedzy czarownic i do wiedzy prababek, które posługiwały się, często nieświadomie, tymi samymi sposobami co szeptuchy. Czemu? Ponieważ magia i moc na całym świecie są takie same. To jedna siła, która występować może pod różnymi nazwami, a jej składowe mogą być inaczej tłumaczone lub też zrozumiane w zależności od codziennego życia i kultury danego ludu. W każdej obrzędowości ludu lub plemienia występuje pierwiastek zła, który sprowadza nieszczęścia, choroby i problemy. Na Podlasiu wierzy się, że aby rzucić na kogoś śmiertelny urok, wystarczy mieć pęknięty garnuszek i trochę piasku. Wypełnione w ten sposób naczynie należy postawić na grobie członka rodziny kogoś, komu się źle życzy. Urok ten sprawia, że daną osobę i wszystkich jej bliskich czeka rychła śmierć. Trzeba pamiętać, że garnuszka nie można ruszyć gołymi rękami, by nie ściągnąć na siebie tego samego nieszczęścia, a jeżeli akurat nie mamy piasku, wystarczy wrzucić za płot ofiary i tylko czekać na efekty. Zdarza się, że klątwa może być również rzucona mimowolnie, dlatego powinno się wystrzegać wypowiadania złych życzeń, nawet w gniewie, ponieważ są one w stanie spełnić się w najmniej oczekiwany sposób. Istnieje pewien przypadek kobiety, gdzie chodziło o podział majątku, która w strasznym gniewie krzyczała, że chce, aby cały dom spłonął, wzywając przy tym na pomoc duchy zmarłych. Wyobraźcie sobie, że te słowa się spełniły, chociaż po upływie przeszło 20 lat, gdy doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej i z całego domu pozostały jedynie zgliszcza. Czasem więc realizacja przekleństwa następuje z opóźnieniem, lecz złe życzenia zwykle się realizują. Szczególnie ciężkie i niebezpieczne są klątwy rzucane na łożu śmierci przez osoby spokrewnione oraz duchowne. Do niezwykle trwałych należą klątwy rzucone w rodzinie i przeważnie jest tak, że trzeba nieźle się natrudzić, aby udało się ją cofnąć. Dlatego tylko Pan Bóg za wstawiennictwem świętych może tak naprawdę zniweczyć moc podobnego przekleństwa. Każda z szeptuch u schyłku życia wybierała osobę, której przekazywała swoją wiedzę. Nigdy nie powstało coś takiego jak szkoła magii ludowej, rzadko też spisywano przekazy doświadczonych czarownic, ponieważ Kościół stanowczo wypleniał te praktyki, określając je jako demoniczne i zakazane. Na świecie wszystkie kultury znają moc klątw. Do rzucania klątw i uroków używają specjalne znaki, figury, rysunki, substancje oraz osobiste przedmioty ofiary,
Ofiara aktywuje klątwę, wchodząc w interakcję z energią wroga, spożywając negatywną energię, dotykając jej lub w jakikolwiek inny sposób, wchodząc z nią w kontakt. Wymaga spisania długich formuł znaków runicznych, znaków na pergaminie lub skórze, który pozostanie związany z przedmiotem do chwili ściągnięcia klątwy i jego zniszczenia. Atramentem jest najczęściej ludzka krew, czasem szpik z ludzkiej kości lub ludzkie oko, rzadziej z włókna serca człowieka. Do wywaru tego należy dodać wyciąg z plugawej ingrediencji. Najważniejsza runa danej klątwy powinna zostać wyryta na przedmiocie w odwróconej pozycji. Klątwy działają do momentu, w którym nie zostaną zdjęte, nawet i kilkadziesiąt lat. Co więcej, mogą prześlizgiwać się za duszą do kolejnych wcieleń. Odporność na klątwy i uroki zależna jest od ochrony osoby i od tego, jak bardzo pracuje ona nad swoją czystą aurą, zdrowymi myślami i swoim bezpieczeństwem energetycznym. Wykonuje się ryjąc lub kreśląc odpowiednie runy na ścianach czy kamiennych płytach w zamkniętych pomieszczeniach lub mniejszych obszarach. Używa się do tego własnej różdżki, której koniec powinien być wcześniej zanurzony w krwi. Sprawia ona, że nawet skała staje się podatna na nacisk drewnianej różdżki. Najważniejszą z run kreśli się w pozycji odwróconej na samym środku zaklinanego obszaru. Rytuał polega niemalże na tych samych czynnościach jak w przypadku zaklinania przedmiotów. Do gotowej już bazy dodaje się całą fiolkę krwi ofiary i po spisaniu skomplikowanych formuł najważniejszą z run kreśli się z drugiej strony pergaminu. Klątwa związanych ust sprawia, że ofiara nie może wypowiadać się na wybrany i zapisany w strukturze klątwy temat. Zamiast tego wpada w głośny rechot. Klątwa Apolla to klątwa najczęściej rzucana na twórców i artystów, a zwłaszcza na ich przybory. Po zetknięciu się z przekleństwem każde wykonywane dzieło zostaje zniszczone. Pióro zamazuje tekst, dłuto niszczy kamień lub drewno, a z pędzli sączy się maź o ohydnym zapachu. Żadne zaklęcie nie jest w stanie naprawić powstałych szkód. W pierwszych godzinach ofiara odczuwa znaczny problem ze słuchem, zaś następnego dnia zupełnie głuchnie. W pierwszych godzinach ofiara znacznie słabiej widzi, a następnego dnia zupełnie ślepnie. Człowiek objęty klątwą, jeśli raz zapadnie w sen, będzie mógł się obudzić, ale do czasu zdjęcia klątwy nie będzie mógł się dobudzić. Będzie krążył na granicy jawy i snu, czując się stale obserwowanym. Osoba obdarzona klątwą zaczyna widzieć świat duchów i umarłych, nie może się z nimi porozumieć, nie słyszy ich ani nie jest w stanie wejść z nimi w jakikolwiek kontakt. Widzi jedynie mary, jedna z nich podąża ciągle za postacią, towarzysząc swym posępnym towarzystwem i obarczając mroczną aurą. Przedmiot, który nosi na sobie dana osoba, zaczyna wydzielać niewidoczne, niewytłumaczalne opary, które nie unoszą się w powietrzu, a przenikają przez skórę, trafiając do krwiobiegu, wywołuje zatrucie organizmu, szczególnie wrażliwe są nerki i wątroba, jest trudna do wykrycia. Osoba, na którą rzucono klątwę, zaczyna czuć się obserwowana i zaczyna widywać upiorną postać, która snuje się za nią nieśpiesznie. Osoba ta jest przekonana, że ów upiór chce uczynić mu krzywdę, dlatego czuje potrzebę ucieczki. Osoba, na którą nałożono klątwę, zaczyna widzieć swoich zmarłych bliskich nie jako duchy, ale jako fizyczne postacie, bardzo namacalne mary, zakrwawione, podtopione, z ranami szarpanymi, zależnie od sposobu śmierci bliskiej osoby. Osoba, na którą nałożono klątwę, powoli traci pełną zdolność zmysłów. Najpierw osłabia się smak, następnie pogarsza się powonienie, tępieje słuch, by finalnie i wzrok stał się mętny. Nie następuje całkowita ich utrata, ale świat staje się przesłonięty mgłą, a codzienność koszmarem. Uroki możemy rzucać za pomocą słów lub różdżek, a klątwę tylko słownie. Urok jest znacznie łatwiej rzucić niż klątwę. Klątwa trwa znacznie dłużej niż urok. Klątwa to zaawansowana i bardzo potężna magia.
Klątwy emocjonalne są zakazane. Aby rzucić klątwę, trzeba złożyć ofiarę. Sezon szkolny tuż, a do mojego sklepu właśnie trafiły nowe wzory. Zajrzyjcie koniecznie na Kapsel. Znajdziecie tam zarówno wszelkiego rodzaju, koloru i rozmiaru piórniki, plecaki, torby, koszulki dziecięce, damskie, męskie, sportowe oraz bluzy. Wszystko w dowolnym dla Was rozmiarze. Ale to nie wszystko, ponieważ Creepypasta SK oferuje dla Was także kubki termiczne, czapeczki, poduszki, etui na telefony, magnesy, a nawet piżamy. Nie czekajcie i zamówcie już dziś i cieszcie się zakupami z logiem Waszego ulubionego kanału. Gwarancja i jakość przede wszystkim. Zapraszam serdecznie. Mamy kilka możliwości podziału klątw. Wyróżniamy następujące podziały ze względu na rodzaj klątwy, długość jej trwania oraz liczbę osób, które zostały nią dotknięte. Ze względu na rodzaj klątwy dzielimy na klątwy śmiertelne. Ten rodzaj klątwy jest rzucany, gdy osoba rzucająca jest umierająca. Jej działanie może się utrzymać nawet do kilku pokoleń, jednak wszystko to zależy od umiejętności rzucającego. Klątwy emocjonalne lub też klątwy nienawistne. Ten rodzaj klątwy jest rzucany pod wpływem silnych emocji, nienawiści, gniewu, miłości. Mimo wszystko jej rzucenie nie jest prostą sprawą. Wymaga od osoby pełnego skupienia i to wyłącznie tylko na obiekcie klątwy, oczyszczając swój umysł ze zbędnych rzeczy. Jej czas trwania jest krótki, a po zadaniu, jakie ma spełnić, bardzo często się zdarza, że traci na swej mocy. Zalicza się do nich np. klątwy emocjonalne. Ten rodzaj klątwy natomiast będzie się trzymał przez cały czas, nie tracąc na swej sile. Ponadto przejdzie na kolejne pokolenia. Jedynym możliwym sposobem na jej zatrzymanie jest specjalny rytuał. Klątwa rytualna sama w sobie dzieli się jeszcze na klątwę czarnej magii, czarnej tantry, pentagramu, hipnozy i satanizmu. Ze względu na ilość osób dotkniętych działaniem klątwy dzielimy na klątwę rodzinną. Jest rzucana na całą rodzinę i oddziałuje na każdego, kto posiada nazwisko tej rodziny. Klątwę osobistą, w której przeklęta zostaje tylko jedna osoba, klątwa narodowa. Ta klątwa swym działaniem obejmuje cały naród, na który padnie. Klątwa stanowa. Tutaj przeklęty zostaje cały stan społeczny. Klątwa własna. Dość specyficzna klątwa, bo rzucana na samego siebie, która ma na celu na przykład ukaranie siebie za jakieś czyny. Klątwa jako kara. Również nietypowy rodzaj klątwy. Jest ona rzucana na ofiarę przez ministra magii w momencie, gdy zostanie złamane prawo. Żeby bronić się z sukcesem, najpierw trzeba znać przyczynę oraz objawy, które mogą wskazywać na fakt, że negatywna energia przyszła do nas wraz z intencją innej osoby. Objawy dla każdego są różne, a ich działanie można podzielić na 3 fazy. Faza pierwsza. Początek. Łagodna forma depresji. Pojawiają się lekkie stany depresyjne, obniżony nastrój, niepokój, nerwowość, obawy, spadek poczucia własnej wartości, problemy z organizacją dnia, zachowanie kompulsywne, niespokojny sen oraz dziwne i skomplikowane sny. Faza druga. Ciężka, głęboka depresja. Początek utraty kontaktu z rzeczywistością, odsuwanie się od rodziny, przyjaciół i znajomych, stronienie od ludzi, problemy z wywiązywaniem się z obowiązków, brak motywacji i chęci do pracy, stany depresyjne, bezustanny, silny lęk, brak własnej woli i woli do dalszego życia, niewytłumaczalne zmęczenie, brak apetytu, pierwsze objawy uzależnień, widoczne dla innych zmiany w wyglądzie i zachowaniu, złe relacje w domu, pracy, poważne objawy chorób psychicznych, silna nerwica, coraz częstsze, dziwne i trudno wytłumaczalne, nieracjonalne wypadki, poważne problemy ze snem, bezsenność, nocne koszmary, pocenie się, moczenie nocne, bóle głowy, brzucha, pleców i stawów. Faza trzecia. Destrukcyjna. Lunatykowanie, psychoza maniakalno-depresyjna, ataki gwałtownej histerii i furii,
paranoja, samookaleczenia, niebezpieczne zachowania, choroby bez wyraźnych przyczyn z punktu medycyny, nieustający stres powodujący nieustanne bóle głowy, migreny, ospałość, bóle w klatce piersiowej, biegunka, nudności, bóle brzucha, duża utrata wagi, silne uderzenia gorąca przy obniżonej temperaturze ciała, uczucie bycia dręczonym przez kogoś lub coś, klaustrofobia. Klątwa może wywołać wiele objawów, czasem nawet są one dość podobne do tych, które pojawiają się u osób nawiedzonych, czy też opętanych przez jakieś byty pochodzenia astralnego. Sam początek klątwy możemy poznać po tym, że bez jakichś większych przyczyn zaczynają się od nas odwracać najbliżsi, tracimy ich. Zaczynamy się bać, uciekać i nie szukamy pomocy, pomimo że nawet jedna zwykła rozmowa może nas uratować przed złym losem. Wszystkie rośliny doniczkowe zaczynają słabnąć i chorują. To znak, że w domu panuje negatywna energia, co może być początkiem rzucenia uroku lub klątwy. Rośliny nie potrafią oczyszczać swojej aury, a więc są łatwymi celami i jako pierwsze odczuwają skutki rzucanej klątwy. Częstszą oznaką jest wzmożony strach, który może nas paraliżować. Wtedy jesteśmy przekonani o byciu czyimś celem. Pojawia się poczucie osaczenia i strachu. Oznaczone miejsce zamieszkania. Jeśli znajdziesz w domu jakieś symbole i znaki, których wcześniej nie było i masz wrażenie, że ktoś w Twoim domu był i zostawił po sobie ładunki energetyczne nacechowane negatywnie, to znak, że ktoś rzucił na Ciebie urok albo klątwę. Zniknęło Twoje zdjęcie. Zdjęcie to portal do osoby, na którą rzucane jest zaklęcie. Zniknęły Twoje bardzo osobiste rzeczy, np. bielizna. Bielizna i inne ubrania mają w sobie największą energetykę ściągniętą z ofiary i to one mogą być użyte do rytuałów, zarówno tych dobrych, jak i złych. Znalazłeś dziwne płyny w domu. To może być mikstura, która ma za zadanie rzucić urok na Ciebie i Twoje otoczenie. Jeśli w płynie znajdzie się potłuczone szkło albo gwoździe, to znak, że ktoś zastosował na Tobie czarną magię. Doświadczenie bólu. Ból ten jest inny niż zwykle. Wskazuje on na to, że negatywne moce naciskają na Twoją aurę. Ból ten pojawia się w okolicach ciała zdrowego i nie przypomina bólu, jakie znasz. Domowe zwierzęta zachowują się inaczej niż zwykle. Są słabnące, niemrawe lub zdenerwowane i spanikowane. Psy mogą szczekać na pustą przestrzeń, ptaki latać spanikowane po domu lub miotać się po klatce. Koty przyjmują pozycję obronną. Czujesz czyjąś obecność. Kątem oka widzisz niezidentyfikowane, nieistniejące osoby lub obiekty. Widzisz sowy, wrony, kruki, niebieskie motyle. To są symbole zarówno dobrej, jak i złej magii. Obserwuj, czy omeny te skupiają się tylko na Tobie, czy tylko przecinają Twoją ścieżkę. Złamane amulety. Jeśli Twoje osobiste amulety ulegają zniszczeniu lub giną, to znaczy, że ich energia została zużyta. Zdjęcie klątwy jest ogromnie trudne, jednak głównym warunkiem jest współpraca z osobą dotkniętą przez klątwę. Rytuał nie może być wykonany na odległość, a osoba, na której ciąży klątwa, musi być świadoma tego, co się dzieje. Gdy to zostanie spełnione, wtedy można wykonać specjalny rytuał, który może pozwolić na zatrzymanie klątwy świadomej. Tutaj w pierwszej kolejności należy się dowiedzieć, w jaki sposób została rzucona ta klątwa. Następnym etapem jest ustalenie jej rodzaju. Pomoże to ustalić, jakie kody zostały użyte w rytuale, a także co w osobie, na której widnieje klątwa, zostało zablokowane lub przeklęte. Podstawową różnicą między klątwą a zaklęciem jest to, że klątwa jest rzucona przez jedną osobę i wyłącznie tylko przez tę osobę może być ona zdjęta. Nie istnieją żadne przeciwzaklęcia działające wobec niej. W razie jakichś błędów czy też niedociągnięć zakończy się ona dopiero wraz ze śmiercią osoby, która tą klątwę rzucała. Natomiast kiedy mamy do czynienia z zaklęciem, wystarczy nam odpowiednie przeciwzaklęcie, żeby cofnąć skutki, jakie wywoła swym działaniem.
Chociaż ostatni proces o czary na ziemiach polskich miał miejsce w 1811 roku, czyli ponad 200 lat temu, mieszkańcy Podlasia wierzą, że wśród nich wciąż żyją ludzie obdarzeni magiczną mocą, którą wykorzystują przeciwko nim. Krążące w tym regionie legendy są ciągle żywe i ciągle budzą postrach wśród ludzi. Nienawiść czarowników może pozbawić ich dobytku, zdrowia, a nawet życia. Wydawać się nam może, co tam klątwa czy urok, jednak pamiętajmy, że od wielu pokoleń umierają ludzie nieświadomi dlaczego.